King's Bounty 2. Gra wydana 24 sierpnia 2021 przez producenta Fulcrum Games. Grę można kupić na Steam za 165 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty już od 6 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy druga część tejże serii wyszła dobrze? Czy mimo pewnych zmian w mechanice gra nadal jest satysfakcjonująca? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, o której wiem już długi czas, ale dopiero niedawno ją zakupiłem i postanowiłem ukończyć. I od razu mówię, że była to droga przez mękę, irytację i chęć porzucenia tego tytułu, bo przez większość czasu grania w to zadawałem sobie pytanie, które brzmi: jak mogli to tak spierdolić? Opowiedzmy sobie na początek jednak coś o tej grze. King's Bounty 2 to kontynuacja serii, która po początkowych zapowiedziach wzbudziła we mnie zafascynowanie. Wszystko to dlatego, że jako dziecko zagrywałem się sporo w King's Bounty The Legend oraz King's Bounty Armored Princess. Emocje mi opadły w chwili, gdy widziałem, że oceny są mieszane oraz że nastąpiły pewne zmiany w mechanice gry, ale stwierdziłem, że wolę sam to ograć i dać temu szansę, bo być może nie jest aż tak źle. O jak ja się kurwa myliłem. Na początku wybieramy jedną z 3 dostępnych postaci: wojownika, czarodziejkę albo bodajże paladyna. Ja wybrałem czarodziejkę i dowiedziałem się, że jesteśmy oskarżeni o próbę zamordowania króla, w efekcie czego siedzimy w więzieniu. Wypuszczają nas na prośbę samego księcia i jesteśmy wezwani do jego pałacu, aby odnaleźć tego, który faktycznie jest za to odpowiedzialny, a przy okazji uratować świat od jakiegoś niebezpiecznego zła. I tak zaczyna się nasza przygoda w tym świecie. Jeśli chodzi o naszą postać, to możemy mieć jakąś broń typu miecz czy kostur, różne ubrania, biżuterię i to wszystko jakoś wpływa na nasze statystyki. No i możemy mieć maksymalnie 5 oddziałów, które są różnorakie, co jest ogromnym plusem w tej grze, bo mamy anarchię, porządek, finezję i coś tam jeszcze. Mówiąc prościej, to żywiołaki, ludzie, krasnoludy, nieumarli i tym podobne, dzięki czemu w różny sposób możemy budować naszą armię. Dodatkowo możemy rozdawać punkty w 4 różne drzewka, co jeszcze bardziej rozbudowuje naszą postać. Mamy też księgę czarów, dzięki której możemy nauczyć się wielu zaklęć. Robimy to zdobywając lub kupując zwoje, wchodząc do księgi zaklęć i ucząc się ich za punkty many, byśmy mogli mieć je na stałe i nawet je ulepszać. Jeśli chodzi o eksplorację, to świat ogólnie nie jest jakoś duży, a dodatkowo jest on niesamowicie zamknięty i ograniczony. Bez robienia misji głównych to wielce sobie nie poeksplorujemy, także jest to ogromny dla mnie minus i irytowałem się. Ale do kwestii, co z tą grą jest nie tak, przejdziemy za chwilę. Walki się trochę zmieniły, bo pamiętam, że w The Legends pola walki były o wiele mniejsze i nie miały niższych i wyższych punktów, do których było ciężej się dostać. Tu jest to plusem, bo wówczas walki wymagają rozsądniejszego rozstawiania armii oraz strategicznego myślenia. Zmienił się też widok kamery, bo wcześniej był to widok z góry, a tu nagle mamy widok zza postaci. Dodatkowo świat jest bardziej żywy, w miastach są NPC i możemy wykonywać różnorakie misje poboczne, a jest ich naprawdę sporo, przez co nie da się tu nudzić. Chociaż co z tego, skoro do niektórych misji nie mamy dostępu, bo są na terenach, które odblokowujemy bardzo późno. Dobra, przyszedł czas na narzekanie, bo powiem to od razu. Dawno nie byłem tak zawiedziony, wkurwiony i niechętny do ukończenia gry. Ten tytuł to dla mnie masakra i coś, na co żałuję poświęconych 30 godzin. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, te misje poboczne. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że misje główne się odkłada i wraca się jak ukończysz misje poboczne, by trochę podbić poziom postaci i zdobyć lepszy ekwipunek. No to co, szukamy NPC-ów i bierzemy misje. I na początku kilka misji udało mi się wykonać, ale potem nagle miałem informację, że aby je ukończyć, idź na rejon, do którego nie masz dostępu. Patrzę, a tu nagle blokują mi drogę przeciwnicy na poziomie śmiertelny wróg.
No to może pójdę powalczyć z potworami, aby zdobyć doświadczenie? A gówno, takich losowych przeciwników jak w serii Heroes, czy nawet w King's Bounty The Legends jest ogólnie może z 5, a reszta to przeciwnicy z misji, więc nie ma na czym zdobyć tego doświadczenia. I tak oto zamyka się koło. Chcesz robić misje poboczne? Odblokuj teren. Chcesz odblokować teren? Rób misję główną. Masz za słabą armię, by pójść dalej? Rób misje poboczne. I musisz kombinować, szukać czegoś na swój poziom, irytować się i zajmuje ci to dużo czasu, a co gorsza te misje poboczne czy nawet główne są mało ciekawe. Dlaczego? Raz, że głównie to misje typu idź, zabij, poszukaj mi coś lub pogadaj z kimś. Dodatkowo drewniana animacja twarzy, brak emocji na nich oraz dość kiepski dubbing powoduje, że byłem cholernie znudzony. Błędy? Błędy? I kurwa, jeszcze raz błędy. Jazda konna to jakieś nieporozumienie i nie mogłem nim w ogóle cofać, przez co jak gdzieś utknąłem, to zamiast się wycofać robił kółka. Zacinanie się na ścieżce, na niewidzialnej ścianie lub na kamieniu, który ma parę milimetrów wysokości to chleb powszedni w tej grze. Zdarzało się, że NPC wchodzili w tekstury czy obiekty, przez co mnie to zarazem bawiło, ale i załamywało. Walki ogólnie mi się podobały, bo strategia, zaklęcia i efekty były w porządku. Ale przyznaję się bez bicia, musiałem obniżyć poziom, bo momentami nie byłem w stanie pokonać wrogów i nie mogłem iść dalej z fabułą. Także pokonał mnie poziom trudności w tej grze i grałem na łatwym. Ale ludzie na streamie też widzieli, że miałem dobrą armię, dobre zaklęcia, ale i tak dostawałem w pierdol, a kupiłem maksymalnie co mogłem do armii i ulepszyłem postać jak tylko mogłem. No i wisienka na tym jebanym torcie. Pokażę wam jak wygląda zakończenie tej gry, bo to jakaś kpina. Tak wygląda zakończenie. Dobijają ostatecznego wroga i nie ma podsumowania. Nagle z dupy pojawiają się napisy końcowe i to tyle. Po napisach mamy epilog, gdzie mówią, że to nie koniec i napis ciąg dalszy nastąpi. Już widzę jak powstaje kontynuacja tego barachła. Ta gra wzbudziła we mnie autentyczne wkurwienie i nie byłem w stanie w to grać za długo, bo dobijały mnie błędy, animacje i emocje na twarzach, kiepski dubbing, nudna fabuła i myśl, że jedynka była dla mnie naprawdę ciekawa, a dwójka to jakieś ogromne nieporozumienie, które ujrzało światło dzienne i myślało, że będę dobrym produktem. Okej, przejdźmy do małego podsumowania, bo już nie ujadę z tym tytułem. Technicznie. FPS-y były stałe i gra się nie crashowała, ale reszta to nieporozumienie, jak niewidzialne ściany, bagujący się NPC, ten pierdolony koń, który nie powinien nigdy powstać i kilka innych rzeczy. Audio. Na muzykę wielce nie zwróciłem uwagi, ale to norma u mnie. Podobały mi się za to dźwięki jednostek typu magia, ataki mieczami czy strzały, także to jest na plus. Gameplay. Nie ma całkowitej tragedii, bo jak powiedziałem, system zaklęć i same walki były dla mnie ok. Ale absurdalny poziom trudności momentami, nudne misje poboczne, kombinowanie z przechodzeniem na kolejne rejony, brak większej ilości wrogów na mapie i wiele więcej powoduje, że bardziej byłem zirytowany niż chętny do dalszego grania. Grafika. Animacje twarzy i brak emocji na nich to porażka. Niektóre postacie są bardzo do siebie podobne i brakuje mi tu większej różnorodności postaci. Jednostki walczące mi się podobały i otoczenie też było całkiem spoko, ale w ogólnym rozrachunku nie była dla mnie jakaś mega zajebista. Podsumowując, King's Bounty 2 to według mnie totalny krap, nie warty uwagi. Poświęciłem 30 godzin na to i żałuję każdej minuty, bo dawno nie bawiłem się tak źle i dawno nie zadawałem sobie pytania, dlaczego ja sobie to robię. Ale staram się mimo wszystko kończyć te gry, bo chcę przedstawić moją opinię z całego tworu, a nie wyłącznie z połowy. Ten tytuł został ukończony, przerzuty i wypluty i nigdy więcej nie chcę tego tykać. Jeśli kiedykolwiek wyjdzie kontynuacja, to błagam was, zacznijcie wszystko od nowa i naprawdę przemyślcie, jak chcecie to stworzyć, bo druga część tej serii to kompletny niewypał.
Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!